Dawno temu całkowicie przypadkowo natrafiłem na film Pitch Black. Był okej, ale nie mogę powiedzieć, że był wybitny. Na pewno wyróżniał się w nim Vin Diesel jako Riddick, typ o oczach, które widzą doskonale w ciemności. Wtedy myślałem, że Pitch Black to jednorazowy strzał i już, ale 4 lata później powstała pierwsza gra o Riddicku, która uzupełniała jego historię i wypuszczała bohatera na zupełnie nowe tereny. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay w wersji na Xboxa. Escape from Butcher Bay to prequel filmowego Pitch Blacka. Historia skupia się na Riddicku, cóż za niespodzianka, który zostaje wtrącony do jednego z najniebezpieczniejszych więzień galaktyki, Butcher Bay, z którego podobno nie ma możliwości ucieczki. Jednak Riddick podejmuje wyzwanie i torując sobie drogę wśród więziennej hierarchii, zaczyna przygotowywać plan ucieczki. Przyznam, że historia jest spoko, znaczy cały pomysł ucieczki ze strzeżonego więzienia jest spoko i przez pewien czas gra bazuje na tym pomyśle, choć miejscami tytuł lubi przeskoczyć na strzelankę i skradankę. Jako że gra jest prequelem filmu, poznamy tutaj chociażby jak Riddick stał się posiadaczem słynnych oczu. Ogólnie historię całkiem nieźle się śledzi i fajnie rozwija filmową postać, o której w sumie nie za wiele w Pitch Black powiedziano. Zacznijmy od tego, że w rolę Riddicka kolejny raz wcielił się Vin Diesel. Bez jego głosu postać nie posiadałaby odpowiedniego wyrazu. Ale za Dieselem poszło kilka również znanych postaci. Ron Perlman wciela się w jednego z osadzonych, natomiast Exhibit wcielił się w jednego ze strażników. Pochwalić trzeba całą obsadę głosową, zagrali bardzo dobrze i gra dzięki temu ma ten filmowy klimat, jakiego byśmy od produkcji oczekiwali. Choć nie spodziewajmy się inteligentnych przemyśleń po Riddicku, typ rzadko potrafi sklecić zdanie składające się z więcej niż 3 słów. Gra opiera się na więziennym życiu, no cóż, przynajmniej w pewnej części, choć w mojej opinii powinno tych elementów być o wiele więcej. Zdarzą nam się bijatyki na pięści z innymi współwięźniami, będziemy próbować znaleźć kosę, czy rozwiązać inne więzienne problemy. Ogólnie, gdy grałem w to lata temu przy okazji premiery, wydawało mi się, że gra bardziej skupia się na życiu osadzonego. Teraz zauważyłem, że jest tutaj sporo innych rzeczy do roboty. Gra obok wątku fabularnego oferuje również trochę zadań pobocznych. Nie ma tego wiele, ale pozwala pobawić się grą trochę dłużej. Za większość z zadań otrzymamy pieniądze. Te przydadzą się do kupna broni, czy można po prostu je przewalić na graniu w kości. Czasami można kogoś przekupić, jeśli będziemy oczywiście posiadać odpowiednią ilość gotówki. Jeśli jednak mamy w kieszeni dziury, Riddick ma na to rozwiązanie. Nie ma kasy, to typ wyjedzie z Butcher Bay nogami do przodu. To powoduje, że tytuł daje nam poczucie wolności i wyboru, jak chcemy podejść do problemu. W ściśle strzeżonym środowisku oczywiście nie znajdziemy za wiele broni. Co prawda zabici strażnicy rzucają pistolety, ale początkowo nie można ich podnieść, gdyż rażą prądem, więc gra wymusza na nas działanie po cichu. A tutaj trzeba przyznać, że Riddick niewiele jest gorszy od sama Fischera. Przemykanie w cieniu, przekradanie się ponad głowami przeciwników, czy zachodzenie ich od tyłu i pacyfikacja są tutaj na porządku dziennym. Jednak mam tutaj jedno zastrzeżenie. Szczerze mówiąc nie pamiętam, czy w wersji PC-towej też tak było, czy to problem jedynie wersji Xboxowej. Otóż gra dość brutalnie nie wybacza błędów. Wiele razy zdarzyło mi się pomimo siedzenia w cieniu, że przeciwnicy radośnie zaczynali szalony ostrzał, albo próba przemknięcia obok zbyt często kończyła się kulą w plecy. Problem jest taki, że w wersji na Xboxa gra jest w dość mizernej rozdzielczości. Z daleka ciężko określić, gdzie przeciwnik patrzy, więc przez niemal całą grę walczyłem z problemami, których być nie powinno. Ale cóż, taki jest urok grania na konsoli. Oczywiście nie zabrakło segmentów strzelanych i choć samo strzelanie jest zrealizowane jak najbardziej poprawnie, zawsze mnie te momenty irytowały. Wolałem działać po cichu, przekradać się za plecami, niż pruć z karabinu niczym w Dumie. Niestety niektórych momentów nie da rady przejść inaczej i będą chwile, gdy nasz Riddick po prostu będzie musiał chwycić za giwerę i torować sobie drogę po ciałach. Ciekawiej robi się później, bo o ile broń palna ma dość ograniczoną amunicję, w pewnym momencie otrzymujemy pistolet, który pozwala oszołomić przeciwników na krótką chwilę. Jeśli szybko potraktujemy leżącego delikwenta z buta,
to już nigdy nie wstanie. Wprowadza to spore ułatwienie, zamiast powoli przemykać się za plecami, wystarczy pyknąć typa z odległości i już. Mocno mi to przypominało Tranquilizer Gun ze Snake Eatera. Choć przeciwników ludzkich możemy od tego momentu bez problemu pacyfikować i brać radośnie na buty, to wciąż pozostaje walka z mechami, które są na tą broń odporne. Jednak widać, że to nie miała być strzelanka. Gra mocno zachęca do przemykania po cichu, jednak branie kul na klatę też jest możliwe, bo wiele z lokacji możemy pokonać na własnych warunkach. W pewnym momencie wychodzi konstrukcja gry, jest ona zbudowana na zasadzie huba. Niemal wszystkie lokacje są w pewnym momencie dostępne i można się pomiędzy nimi przemieszczać, choć nie ma tutaj szybkiej podróży, a śmigamy z buta. Ale to pokazuje, że tytuł był fajnie przemyślany, zamiast tworzyć grę liniową, dostajemy coraz więcej map do odblokowania, po których można śmiało śmigać, co ma sens, bo niektóre zadania poboczne będą wymagały znalezienia jakiegoś przedmiotu i przeniesienia go danej postaci. W pewnym momencie jednak trafiamy znowu do innej części więzienia i cała zabawa zaczyna się od nowa. Sojusznikiem Riddicka jest Mrok, gracza już niekoniecznie. Riddick dopiero w dalszej części rozgrywki otrzymuje swoje słynne oczy. Do tego czasu miejscami będziemy przedzierać się w całkowitej czerni. Co prawda od czasu do czasu znajdziemy karabin z latarką, ale ten z kolei błyskawicznie określa, gdzie jesteśmy, więc szybko prowadzi to do konfrontacji. Ogólnie gra jest bardzo ciemna, niezwykle ciemna. W zasadzie granie w słoneczny dzień jest całkowicie nierealne. Czasami przeszkadzała mi ta ciemność, szczególnie, że tutaj wciąż mamy dość niską rozdzielczość i niezbyt wszystko wyraźnie widać. A skoro widzimy kiepsko i jeszcze po ciemku, to macie pełny obraz tego, jak się gra na Xboxie. Oczywiście w wersji PC-towej tych problemów nie uświadczymy i nie pamiętam, aby Mrok był problemem na PC. Xbox to już zupełnie inna bajka. Nie jest chyba też tajemnicą, że gra mocno inspirowała się tytułami jak Thief czy Deus Ex. Jeśli te gry powodują u Was miłe mrowienie, to tak, Riddick również będzie tego typu tytułem, choć mniej tutaj finezji jak w Thiefie i mniej taktyki jak w Deus Exie, ale wciąż gra potrafi sprawić masę radochy. Jeśli spojrzymy na oprawę, to cóż, wersja PC-towa to nie jest. Riddick był tak zaawansowaną grą, że jedyną wersją konsolową była ta na Xboxa i oh boy, ale Xboxowi gracze mieli pod górkę. Aby tytuł działał w jakimś rozsądnym klatkarzu, mocno obniżono rozdzielczość, jednocześnie dorzucając przepaskudny anty-aliasing, który po prostu przy niskiej rozdzielczości robi z oprawy omlet. I tak jest tutaj. Riddick na Xboxie wygląda źle. I choć oprawa to nie wszystko, to tutaj oprawa wpływa na jakość rozgrywki. To, że nie widzimy, czy przeciwnik na nas patrzy, czy nie, lub w którą stronę stoi obrócony, stanowi poważny problem, bo grę miejscami przechodziłem na czuja, nie do końca wiedząc, co się wokół mnie dzieje. Mrok, który był schronieniem dla Riddicka, tutaj jest kolejnym problemem i irytacją. Rozumiem Microsoft, że chcieli mieć grę na swojej konsoli, której nie ma na żadnej innej, bo reszta jest za słaba, ale tutaj to była ewidentna droga po trupach do celu. Podobny zresztą zabieg był w Doom 3, choć tam jakoś to bardziej wszystko prażyło. Jeśli koniecznie chcecie zagrać w Riddicka, to tylko wersja PC-towa, ta z Xboxa to raczej forma ciekawostki, i niekoniecznie dobrej. Owszem, gra działa nawet w miarę sprawnie, ale przez problemy z oprawą ciężko wykrzesać z niej tyle radochy, co na komputerach osobistych. Riddick trochę się zestarzał, nie jest to może aż tak widoczne, bo mankamenty oprawy są skrzętnie ukryte w mroku, ale wciąż widać, że tytuł został nadszarpnięty zębem czasu, choć postać Riddicka nadal wygląda świetnie. Escape from Butcher Bay to nadal fajna gierka, co prawda pomysły z kronik Riddicka zostały już przemielone w kolejnych latach i zrobione potem o niebo lepiej. Miejscami może być trochę siermiężnie, ale wciąż to Riddick, jak go nie lubić. Dlatego grę spokojnie dzisiaj można polecić, choć jest zdecydowanie wersję PC-tową. Na Xboxa szkoda nerwów i czasu i oczu. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.